Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie na rozkład partnerski dla znaku zodiaku Strzelec. Jest to czytanie ponadczasowe, więc niezależnie od tego, kiedy obejrzycie ten filmik, może on z Wami rezonować. Pamiętajcie jednak, że nie z każdym będzie rezonował, więc bierzcie tylko to, co tutaj do Was pasuje. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście ze mną, że zostawiacie lajki i komentujecie te filmy. Dzięki temu ten kanał ma możliwość się rozwijać dla Was. Wyciągniemy teraz kartę wyroczni dla znaku Strzelec na rozkład partnerski. Ok. Anioł siły. Mamy anioła siły. I co przynosi ten anioł siły? Mówi on o sile wewnętrznej i takiej sile osobistej, własnej. I mówi on o tym, że nadszedł czas, kiedy będziesz czuł się bardzo silny, bardzo mocny. To nie jest czas na to, żeby biernie stać w miejscu lub być uległym, ale jest to czas, żeby mówić prawdę, podejmować działania we własnym imieniu. I teraz jest też czas, aby przejąć większą kontrolę i pokierować własnym przeznaczeniem. Będziesz miał w tym czasie taką właśnie nieograniczoną zaradność i będziesz mógł osiągnąć wymierne korzyści. To też przesłanie, żeby wezwać takiego anioła siły do siebie, aby pomógł Ci skupić się i zdecydować, że robisz to, co konieczne, aby Twoje marzenia się urzeczywistniały. Dobrze, przejdziemy teraz do czytania. Zobaczymy, jakie energie będą się nam tu chciały pokazać, jeśli chodzi o Waszą osobę, o partnera lub też o osobę, o której myślicie i chcecie się dowiedzieć czegoś na jej temat. Jej energia na najbliższy czas, jak to wygląda, uczucia, emocje. Mamy rycerza buław. Jak działa, co wnosi w tą relację ta osoba? Asa buław. Co odchodzi do przeszłości lub jest w ukryciu? Mamy rycerza mieczy. Co o Was myśli ta osoba? Dziewiątka pentakli. I z czym do Was wychodzi ta osoba? Z szóstką buław. I zobaczmy teraz Waszą energię. Jak się przedstawia Wasza energia w stosunku do tej osoby. Wasza energia w stosunku do tej osoby. Mamy szóstkę kielichów. Co jest podstawą Waszego działania? Mamy asa mieczy. Co myślicie o tej osobie?
tu jest piątka denarów, co odchodzi do przeszłości albo jest w ukryciu. Karta diabeł i z czym wychodzicie do tej osoby. Z rycerzem kielichów. Ta osoba jest w tej chwili w energii rycerza buław, więc jest nastawiona na działanie, na to, żeby iść w waszym kierunku. Dla niej ta relacja się rozwija, jest to jakaś duża zmiana, początek czegoś, dużo też optymizmu, jeśli chodzi o waszą osobę. Być może ta osoba myśli o przeprowadzce do was albo o zmianie miejsca zamieszkania, rozpoczęciu czegoś od nowa, albo też podróży do innego miejsca. Pokazuje się tutaj zaangażowanie i chęć budowania czegoś z wami. Tu jest też osoba, która nie ulega wpływom innych osób. Mówi szczerze to, co myśli, wyraża jasno swoje potrzeby i jest też osobą, z którą można przeżyć taki romantyczny związek. To, co wnosi do tej relacji, to bardzo dużo kreatywności, dużo optymizmu. Widać, że ta osoba jest nastawiona na nowy początek, na rozwój tej relacji, na walkę o wasze uczucia. Jest tu dużo zmysłowości, namiętności. Miłość traktowana jest bardzo żywiołowo. Pokazuje się tutaj bardziej ta sfera cielesna, a więc różne namiętności, spory, też temperament. W rycerzu mieczy możemy mieć sytuację, że wcześniej ta osoba nie była dla was w jakiś sposób dostępna. Być może mieliście z nią wcześniej jakiś zatarg, może były też wcześniej jakieś kłótnie z tą osobą, nieporozumienia, wnosiła ta osoba taki niepokój albo pokazywała się ze strony takiej bardziej wybuchowej, być może doprowadzała do jakichś konfliktów z wami i to już jest jakby za nią, tak? Czyli coś bardzo silnie przyciągnęło tą osobę do was i jest ona wami zainteresowana, żeby pójść w waszym kierunku. I tu właśnie mogła być taka obrona przed uczuciami wcześniej, niechęć do okazywania tych uczuć. Być może ta osoba broniła się w jakiś sposób przed wchodzeniem w relację, w związek. To mógł być ktoś, kto wcześniej był człowiekiem pełnym sprzeczności,
którym najlepiej żyje mu się we własnym świecie i być może nie był skłonny do nawiązywania jakichś bliższych relacji, tak? Was postrzega jako osobę spełnioną, jako osobę, która do czegoś w życiu doszła i czerpie zadowolenie z samego już bycia ze sobą. Osobę, która się spełnia. Może Was postrzegać jako kogoś bardzo rozsądnego, człowieka, który dobrze radzi sobie w życiu, jest zrównoważony, który ma też jakieś doświadczenie w sprawach finansowych, ale jednocześnie może Was też postrzegać jako osobę, która jest singlem, nie potrzebuje, może nie tyle nie potrzebuje, co nie dba, nie dąży do tego, żeby mieć partnera na stałe. Jest osobą bardzo niezależną, tak? Tak Was postrzega, że jesteście osobą bardzo niezależną. Ta osoba chciałaby z Wami osiągnąć jakąś stabilizację i równowagę w związku. Jest mocno zaangażowana na to, żeby osiągnąć sukces, żeby się ta relacja udała, więc jest tutaj z jej strony spore zaangażowanie. Chciałaby przeżyć też namiętną przygodę. Będzie też wykorzystywała nadarzające się okazje, żeby być blisko Was, żeby spędzać z Wami dużo czasu. Chce ta osoba zwrócić Waszą uwagę. Chcę, żebyście ją dostrzegli, żebyście wzięli ją pod uwagę. A Wy natomiast pokazujecie się w szóstce kielichów. Może tu być Wasze podejście takie, że dobrze czujecie się wśród swojej rodziny, wśród przyjaciół. Niczego Wam nie brakuje. Być może też ta osoba to ktoś z przeszłości, z kim odnowiliście znajomość albo jakaś stara przyjaźń. Pokazuje się również, że odwzajemniacie te uczucia, dostrzegacie tą osobę w swoim otoczeniu i stwarzacie też wrażenie osoby przychylnej, przy której ten partner może czuć się bardzo przy Was komfortowo, tak jakby miał poczucie, że znacie się już od dawna. Tu w przeszłości możliwe, że był to już wcześniej jakiś związek. To dla niektórych mógł to być już wcześniej jakiś związek, jakaś przygoda bardzo namiętna.
Może to była relacja taka typowo seksualna, nastawiona na radości spotkania z być może w ukryciu, spotkania, bycia razem, spędzania miło czasu, takie uzależnienie od uciech cielesnych. Zobaczmy tego diabła. Czwórka mieczy. Możliwe, że z jakichś powodów to zostało przerwane i nie było kontynuacji tej relacji dalej. Pozostała ona w zawieszeniu i teraz jakby na nowo spotykacie tą osobę i tutaj pojawiają się jakieś uczucia, tak? Tu pokazuje się, że to był jakiś silny związek seksualny. Być może nie było tu wielkich właśnie jakichś uczuć i ta relacja pozostała w zawieszeniu, a w tej chwili możliwe, że z powrotem spotkaliście tą osobę na swojej drodze i uczucia tutaj, wspomnienia powróciły. A tu w asie mieczy pokazuje się, że tak jakbyście odcinali od siebie jakąś sytuację, być może jakąś przeszłość, coś takiego jak na przykład uzależnienie od drugiej osoby albo poczucie takiej przewagi w związku. Nie chcecie w tej chwili relacji, w której istnieje jakaś zależność albo pokazywanie też przewagi siły nad drugą osobą. Nie chcecie być w relacji zmanipulowani czy uzależnieni od czegoś. Stawiacie tu w tej chwili na ten moment, na miłe, przyjemne spotkania, na rozwój tej relacji. Być może jeszcze nie relacji jakiejś stałej, bo tu bardziej pokazują się miłe spotkania, zabawa, randkowanie. Jak postrzegacie tą osobę? Tu jest jakieś, pokazuje karta piątka denarów, mówi o jakichś brakach, o utracie czegoś. Być może macie wrażenie, że ta osoba w jakimś sensie potrzebuje waszego wsparcia, waszej pomocy. Być może też chcecie w jakiś sposób ratować ten związek, tą relację, bo tu dla niektórych też pokazuje się, że wcześniej ta relacja była mocno zdominowana przez jedną ze stron i mogły być jakieś właśnie kłótnie,
nieporozumienia i teraz ta osoba liczy na nowy początek i możliwe, że Wy widzicie to zranienie, być może tej, może nawet nie zranienie, ale to jej starania się tej osoby i może jest w Was potrzeba dania sobie ponownie szansy ratowania być może tej relacji, bo gdzieś w Was są miłe wspomnienia przeszłych zdarzeń. Tu pokazuje się danie sobie kolejnej szansy, lub dla niektórych może też być tak, że postrzegaliście wcześniej tą osobę jako kogoś takiego nieroztropnego, kto lubi się bawić, jest mało odpowiedzialny, na kogoś, na kim nie można do końca polegać. Tak możecie również postrzegać tą osobę. Ale pokazuje się tutaj, że chcecie, mimo wszystko wychodzicie do tej osoby z jakimiś uczuciami. Być może ta osoba miała wcześniej wiele możliwości, być może nie potrafiła podjąć jednej konkretnej decyzji w stosunku do Was. Być może właśnie korzystała z uciech życia, skakała z kwiatka na kwiatek i nie potrafiła zatrzymać się w jednym miejscu, zatrzymać się przy Was. I przez to utraciła też tą szansę na nowy początek z Wami, poprzez ten brak zdecydowania, życie w takich odrealnionych sytuacjach, wyobrażania sobie być może właśnie jakiegoś szukania takich wrażeń, tak, w różnych miejscach albo w różnych osobach. Wy tej osobie chcecie jednak dać szansę, bo wychodzicie tu do niej w rycerzu kielichów, więc odpowiadacie z takim entuzjazmem na te zaloty tej osoby. Tu pokazujecie się jako ktoś zakochany, zauroczony, ale też ostrożny, być może nie przywiązujący tak bardzo wagi do słów, po to, żeby być może nie być zranionym. Zawsze jednak tutaj pokazuje ta karta, że kierujecie się uczuciami i te uczucia kierujecie do tej osoby. Być może też w jakiś sposób ulegliście namowom tej osoby do tego, żeby rozpocząć na nowo tą relację. Zobaczmy teraz, co mogłoby wzmocnić ten związek. Mamy rycerza pentakli. Karta mówi o tym, żeby ten związek rozwijać powoli, nie spieszyć się z niczym, nie spieszyć się z deklaracjami.
nie starać się niczego robić na siłę, dać sobie czas na rozwój uczuć, dochodzić do wszystkiego stopniowo, być konsekwentnym w swoich działaniach, nie rezygnować, ponieważ są szanse na to, że ta relacja będzie udana, tak? Co może w takim razie przeszkadzać? Brak równowagi. Tu może się pokazywać niezrównoważenie, nierówne wzajemne dawanie sobie przepływ energii. Czyli jedna osoba może więcej z siebie wnosić w tą relację niż druga osoba. To także zatracanie się w jakichś przyjemnościach, nieprzemyślane, gwałtowne reakcje, brak konsekwencji, brak cierpliwości w działaniu, czy też brak jakiejś tolerancji do zachowań drugiej osoby. I zobaczmy jeszcze w takim razie, co karty mówią, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Mamy kartę maga, kartę asa pentakli i kartę trójki mieczy. Tu może się pojawić, tu jest duży potencjał na to, żeby stworzyć tą relację, zacząć nowy początek, pójść w kierunku właśnie stworzenia związku, ale z jakichś powodów mamy tą trójkę mieczy, czyli jednak poczucie zranienia. Mogą przyjść jakieś przykre informacje, wiadomości. Coś tu się może zadziać takiego. Zobaczmy jeszcze tego asa pentakli. I mamy kartę wieży, więc możliwe, że w najbliższym czasie będziecie mocno zafascynowani tą osobą. Może wejdziecie w jakieś wspólne przedsięwzięcie, wspólne działanie, które może być związane na przykład z zakupem nieruchomości, wejściu w jakieś konkretny zakup, lub też to może być też jakiś kredyt, tak, który wspólnie zaciągniecie. I możliwe, że będzie tutaj jakaś manipulacja ze strony tej osoby, gdzie zainwestujecie lub swoje pieniądze, albo swoje emocje, czas swój w budowanie, w tworzenie czegoś, tak? Lub zakup czegoś. I to niestety okaże się nietrwałe, niewarte zachodu. To nie będzie mogło być zrealizowane, bo ma już na wstępie jakieś wady.
I z tego powodu będzie to poczucie rozterek, poczucie zdrady, opuszczenia i dotrze do Was ta informacja, że ten Wasz cały wkład, to całe zaangażowanie się w jakieś przedsięwzięcie tak naprawdę nie przyniosło spodziewanych efektów, bo od początku nie było tam szczerych intencji. Być może ta osoba zafałszowała całą sytuację tak, żebyście nie byli zorientowani w sytuacji do końca. Tak tu mniej więcej to wychodzi na najbliższy czas. I zobaczmy jeszcze przesłania miłosne. Przesłanie miłosne dla Was. Trzy karty wyciągniemy. Pierwsza karta, jaka się pojawiła, to karta mówiąca o dokonywaniu zdrowych wyborów w miłości i w życiu. Karta, która mówi, żeby zadbać przede wszystkim o siebie i dbać o siebie i rozwijać tą miłość do siebie, bo kiedy Wy będziecie szczęśliwi, to będziecie w stanie tą miłość okazywać również innym i zaszczepić tą miłość w innych. Łódka mówi, że odbierzecie coś, co komuś było potrzebne, po to, żeby móc pójść dalej, żeby móc się rozwijać i żeby zamknąć jakiś rozdział, jakieś problemy, odsunąć je od siebie. Jest to nadejście jakiejś progresji, być może właśnie w relacji, tak? Raj natomiast mówi, że będziecie w stanie cieszyć się sobą. Tu jest szczęście, radość, wzrost, ekspansja, pełnia zabawy i szczęścia. I to wszystko, jeśli chodzi o czytanie na rozkład partnerski. Dziękuję wszystkim strzelcom i do zobaczenia. Witam serdecznie na czytaniu na rozkład partnerski i będzie to czytanie dla znaku zodiaku Koziorożec. Jest to czytanie ponadczasowe, więc niezależnie kiedy włączycie ten film, powinien on z Wami rezonować. Pamiętajcie jednak, że nie z każdym te karty będą rezonowały, więc bierzcie tylko to, co do Was tutaj przemawia. Jeśli ten filmik będzie Wam się podobał, to bardzo proszę dać łapkę na koniec oglądania albo zostawić po prostu komentarz. Sprawdzimy kartę wyroczni dla Was na ten rozkład. Jaka jest karta wyroczni dla koziorożca? Dobra, i już sobie patrzymy. Karta afirmacji.
Karta ta otwiera Was na jakieś nowe, głębsze doświadczenia rodziny i dostrzeżenia w tej rodzinie szczęścia. I to jest też postrzeganie potrzeb, wyborów, odpuszczenie czegoś. Pokazuje też pójście do przodu, ale z jakichś powodów pokazuje się, że Wy chcecie pójść do przodu, ale jesteście zatrzymywani i cofani do przeszłości. I przez to nie da się ruszyć do przodu. Coś Was tutaj trzyma bardzo mocno w tej przeszłości i nie pozwala ruszyć do przodu. Mogą to być jakieś wzorce emocjonalne, mogą to być jakieś uzależnienia, albo też jakieś dawne związki. Być może życie też w strachu, uzależnienie się od jakichś starych, niezdrowych nawyków, albo też takie przeczucie, że nie możesz być szczęśliwy teraz, tak? Wmawianie sobie, że nie mogę być teraz szczęśliwy. I to zatrzymanie to może być wytworem waszego sposobu myślenia. Sami tworzycie te łańcuchy, które nie pozwalają się wyrwać i przejść do bardziej właśnie zdrowego, wolnego, szczęśliwego życia. Być może właśnie potrzeba jest tutaj odpuszczenia jakichś przeszłych zdarzeń, sytuacji po to, żeby można było ruszyć do przodu. Przejdźmy teraz do rozkładu partnerskiego. Zobaczmy, jaka jest energia tej osoby, o której myślicie, waszego partnera. Lub po prostu osoby, o której myślicie. Ich uczucia, emocje względem Was. Królowa denarów. Co jest podstawą ich działania, co wnosi ta osoba w tą relację. Mamy rycerza mieczy. Co odchodzi do przeszłości lub co jest w ukryciu. Mamy dwójkę mieczy. Co ta osoba myśli o Was. Ósemka pentakli. I co wnosi ta osoba do tej relacji. Księżyc. Zobaczymy teraz Wasze energie. Zobaczmy w takim razie, jaka jest Wasza energia, uczucia, emocje względem partnera. Król kielichów. Co jest podstawą działania? Co wnosicie w tą relację? Kartę ósemka kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Piątka denarów. Co myślicie o tej osobie? Dziewiątka denarów. I co wnosicie do tej relacji? Czwórka denarów. Pokazuje się, że ta osoba chciałaby tworzyć z Wami stabilny związek, bo królowa denarów to osoba, która zarządza całą rodziną, jest
osobą bardzo praktyczną, osobą, która dba o dom i o rodzinę, która nie lubi żadnych przekłamań, która jest szczera i odpowiedzialna, nie tworzy jakichś niejasnych sytuacji. Jest również bardzo opiekuńcza i przyjaźnie nastawiona do otoczenia, więc tutaj pokazuje się, że ta osoba chciałaby tworzyć z Wami relacje, jest skłonna powiększyć też rodzinę albo dążyć do stabilizacji z Wami. Natomiast być może ta osoba wnosi w tej chwili w tą relację troszkę zamieszania, bo tu pokazuje się, że może ona wywoływać jakieś kłótnie i nieporozumienia w związku. Być może jest osobą wybuchową i prowadzić stale do jakiejś kłótni w relacji. Mamy tu kartę eremity. Możliwe też, że targają tą osobą jakieś sprzeczne, jakieś wątpliwości, tak? I być może musi ta osoba przemyśleć dogłębnie, czy warto realizować się w tej relacji, czy warto walczyć o tą relację. Ona tu albo musi dojść ze sobą samym do ładu, uporządkować swoje emocje i swoje myśli. Potrzebuje być może też tego czasu na przemyślenia. Pokazuje się jednocześnie jako ktoś dojrzały, kto chce wchodzić w relacje z pełną świadomością, do czego go to prowadzi, z czym to się wiąże, tak? Z czym wiąże się po prostu relacja z drugim człowiekiem. I tutaj jest jakby pokazane, że ta osoba musi się jakby podsumować całą swoją wiedzę o tej relacji, upewnić się, że te przekonania jej są słuszne, że są zgodne z tym, co ona czuje. Musi się zastanowić, czy naprawdę dąży do tego samego, co wy, czy naprawdę potrzebuje stałej relacji, czy potrzebuje się angażować w tą relację. A do przeszłości odchodzi tu brak zdecydowania, ale też odchodzi brak rozeznania w sytuacji, czyli wcześniej ta osoba miała jakieś trudne jakieś przemyślenia, trudne decyzje do podjęcia. Być może właśnie nie wiedziała, czy powinna się angażować w tą relację i nie wiedziała być może też, na czym tak naprawdę stoi. I ona już
podjęła te decyzje, wyciągnęła tu już jakieś wnioski na Wasz temat, ale potrzebuje jeszcze czasu na takie wewnętrzne, dogłębne uporządkowanie tej całej wiedzy. Czy nie jest to być może zbyt pochopny krok w stronę tej relacji? Ale jednocześnie nie widać tutaj zatrzymania się, tylko jest pokazane działanie, tak? Czyli ta osoba chce podjąć kroki, chce działać, ale musi jeszcze poczuć to dogłębnie w sobie. Tu jest pokazana mimo wszystko determinacja w dążeniu do stworzenia stabilnej relacji. Ta osoba postrzega Was jako kogoś bardzo zaradnego, jako osobę niezależną, osobę, która potrafi zadbać o siebie, która jest skoncentrowana na związku, która potrafi się zaangażować w relacje i pracować nad tą relacją, żeby ona mogła się rozwijać. Natomiast ciągle ma wątpliwości jakieś. To tak jakby nie wszystko było dla niej jasne. Czegoś tutaj do końca nie wie, coś jest przed nią ukryte. Przynajmniej takie ma odczucia ta osoba, że nie wie wszystkiego, że być może są jakieś tajemnice, o których nie wie, które być może Wy posiadacie, macie jakąś wiedzę na ten temat i stąd bardzo dużo może rozmyślać, może tworzyć jakieś wizje, które niekoniecznie są związane z rzeczywistością. Bardzo też mocno kieruje się intuicją. Tu pokazuje się, że ma poczucie ta osoba, że coś brakuje jej w tym związku. Tu jest jakieś zaciemnienie sytuacji. Ta osoba ma wrażenie, że coś jej umyka, że nie wszystko być może widzi albo nie wszystko wie. I tu jest poszukiwanie prawdy też. Czyli ma jakieś wyobrażenia ta osoba i trzyma się kurczowo tych swoich wyobrażeń, ale boi się zaangażować. Tu pokazuje się, że może stracić jakąś szansę, która przed nim stoi, bo nie wykorzysta ją w porę, przez to, że nie dostrzega jakiejś prawdy, nie widzi wszystkiego tego być może, co Wy tej osobie próbujecie zaoferować. Być może ona za bardzo się skupia na rzeczach, których nie ma, albo na rzeczach jakichś nierealnych, wyobrażeniach swoich,
zamiast na tym, co jest w rzeczywistości lub to, co jesteście w stanie tej osobie zaoferować. Wy macie w sobie bardzo dużo uczuć do tej osoby i okazujecie te uczucia. Jesteście osobami mocno zaangażowanymi emocjonalnie. Potraficie okazywać te uczucia drugiej stronie. Tu może być dużo wyznań z waszej strony, opiekuńczości też, zaangażowania, i to pokazujecie tej osobie, tak? I koncentrujecie się też na tych uczuciach. Dużo też przeżywacie, bardzo wszelkie sprawy przeżywacie bardzo emocjonalnie. W tej relacji być może w tej chwili trochę oddaliliście się, wycofaliście się w głąb siebie po to, żeby przemyśleć wszystko ponownie, zastanowić się, dokąd tak naprawdę zmierza ten związek. Bo być może macie poczucie, że ten partner nie jest do końca z wami szczery, albo też nie jest tak bardzo przywiązany do was i nie ma w sobie aż tylu uczuć, co wy. Nie jest w stanie być może okazywać wam tych uczuć w taki sposób, w jaki wy tego oczekujecie. I karta mówi, że chcecie lub doszło już do tego, że w jakiś sposób wycofaliście się emocjonalnie w tej chwili od tej relacji, bo trudno wam jest jeszcze decydować o przyszłości. Dojrzeliście już do jakichś zmian, które przed wami stoją, i być może jest to pragnienie uwolnienia się też z niewygodnej sytuacji, zrobienie tego pierwszego kroku, zadecydowania też, bo ta osoba jest mocno niezdecydowana, i podjęcia jakichś kroków, czy pozostać w tej relacji, czy opuścić ją. Wy pożegnaliście się już z jakimś poczuciem braku, poczuciem straty. Być może w przeszłości nie było tutaj wzajemności jakiejś w relacji. Być może właśnie było sporo kłótni, niepokoju, agresji, awantur ze strony partnera i wy już tego nie chcecie. Wam zależy w tej chwili na stabilnym związku, na pewnym związku. Wy tą osobę postrzegacie jak kogoś, kto jest niezależny, kto jest singlem być może, osoba, która potrafi sama o siebie zadbać, która często nie dąży też do trwałych związków. Tak widzicie tą osobę. Trochę zamykacie się na tą relację, pilnując jakby swoich interesów, dbając przede wszystkim o swoje potrzeby i boicie się otworzyć do końca na tą osobę.
Na razie pokazana jest tutaj duża ostrożność, ostrożność w wyrażaniu swoich uczuć i ostrożność też w wychodzeniu z jakimiś konkretnymi propozycjami. Tu jest brak zdecydowania z Waszej strony, jakie podjąć dalsze działania. Być może macie jakiś wybór, albo chcielibyście pogodzić ze sobą jakieś dwie sytuacje, czyli być może właśnie zachować tą niezależność swoją, a jednocześnie być w tej relacji, czyli taki nie do końca chcecie się być może mocno zaangażować. I tu pokazujecie się jako ktoś, kto bardzo wiele już przeszedł w życiu, ma bardzo duże doświadczenie życiowe i jest tu pokazane takie wycofanie się, niedopuszczanie do siebie do końca drugiej osoby. Jest tu pewien dystans pokazany, ochłodzenie też, taki chłód być może emocjonalny. Nie chcecie być może tego do końca okazywać tej osobie, podarować tak w 100%, bo w Was jest bardzo dużo tej miłości i pragnienia też miłości, ale jest tu bardzo duża ostrożność i zachowanie dla siebie tej niezależności też, tak? Pokazywanie tej niezależności. Na ten moment tak jakbyście tej osoby nie do końca ją wpuszczali do siebie, stąd u niego być może właśnie te wątpliwości. To myślenie właśnie o tym, że chciałaby ta osoba z Waszej strony otrzymać te uczucia, ale one z Waszej strony nie przychodzą i tu ze strony tej osoby może być taka tęsknota za tymi uczuciami. Zobaczmy w takim razie, co sprzyja temu związkowi, tej relacji. Czwórka buław. Tu jest podejście bardzo swobodne, czyli takie, powiedziałabym, bardziej wyluzowanie, nie bycie takim sztywnym w relacji, danie sobie większej swobody. Czwórka buław jest szczęśliwą kartą, to jest okres zabawy, okres miłego spędzania czasu wspólnie. To są prezenty, kontakty towarzyskie, różne niespodzianki. Tu jest dużo radości, tak? Wszelkie uciechy, czucie się szczęśliwym. Może właśnie ważne jest, żeby trochę poluzować w tej relacji, nie podchodzić do niej tak stereotypowo, sztywno i potraktować to jako luźne zobowiązanie, i czuć się z tym szczęśliwym, tak? Przeżywać tą namiętność, harmonię, ale jednocześnie też taką wolność, swobodę, większy luz, wyluzowanie. A zobaczmy, co może przeszkadzać w tej relacji. Umartwianie się, duże myślenie, wchodzenie na
na logikę, analizowanie wszystkich możliwych scenariuszy, umartwianie się, też wchodzenie w takie przekonanie, że że sprawy nie idą do przodu, że niczego nie da się zrobić, naprawić, że jest to trudna relacja. Bardzo mocne też takie tkwienie w głowie i niemożność znalezienia wyjścia z trudnych sytuacji, stwarzanie też atmosfery przygnębienia, niezadowolenia, wpadanie w depresję. To są wszelkie takie trudne sytuacje, takie podejście bardzo depresyjne, czyli umartwianie się i pokazywanie, że jest mi bardzo trudno, bardzo źle i stałe stwarzanie powodów do zmartwień, do kłótni. To nie jest wskazane. Zobaczmy w takim razie, co przyniesie najbliższa przyszłość. Mamy trójkę kielichów. Mamy kartę siódemki mieczy. I kartę dwójki mieczy. Możliwe, że w najbliższym czasie jedno z Was jednak postanowi poszukać gdzieś przygód poza tą relacją. Będzie to zrobione za plecami drugiej osoby, w ukryciu. Ta osoba nie będzie o tym wiedziała. To są takie nieszczere zagrywki jakieś, korzystanie z życia, z przyjemności lub wejście w jakąś trzecią relację i w związku z tym bardzo trudne wybory, trudne decyzje, nieumiejętność też podjęcia właściwej decyzji w związku z tą sytuacją i tkwienie w takim niezdecydowaniu. To pokazuje się na najbliższy czas. Co w takim razie jeszcze z wyroczni miłosnej dla Was? Wyciągniemy 3 karty dla Was. I ostatnia karta. Pierwsza karta mówi, karta nauk, mówi o ograniczeniach, o współuzależnieniu, o kontrolowaniu kogoś lub kontrolowaniu innej osoby. Mówi też o tym, że może to być jakaś obsesja na punkcie danej osoby. Pierwsza karta to jakiś nauk, obsesja, chęć posiadania, kontrolowania być może drugiej osoby, albo jakieś blokady wewnętrzne, ograniczenia, które sami sobie stawiamy. Następnie mamy zdrowe wybory, czyli dokonywanie zdrowych wyborów w miłości, w życiu, przede wszystkim dbanie o siebie, miłość do siebie i
bycie szczęśliwym. I karta numer 16, pierścionek zaręczynowy, mówi o zaangażowaniu się, o zaręczynach, o wzajemnym współpracy, o początku i stworzeniu związku. Czyli przede wszystkim zdrowe wybory i zadbanie o samego siebie. Dziękuję serdecznie za to czytanie i do zobaczenia.